Mówiliśmy już o tym, że dokumenty w SAP Business One są ze sobą powiązane. Możesz na podstawie jednego dokumentu tworzyć kolejne. Na przykład w ramach procesu sprzedaży proponowane są kolejne dokumenty. Tą kolejność widać też w menu w module Sprzedaż. Jak to działa, pokażę na przykładzie oferty. Na przykład, gdy klient zaakceptuje Twoją ofertę, możesz ją skopiować do zlecenia sprzedaży, czyli dokumentu potwierdzającego zamówienie. Kolejnym dokumentem utworzonym na podstawie zlecenia będzie dokument WZ, a kolejnym faktura sprzedaży. Dzięki tej metodzie dokumenty są ze sobą powiązane, co możesz sprawdzić z poziomu każdego z dokumentów. Kliknę na przykład fakturę sprzedaży. Pod prawym przyciskiem myszy lub na górnym pasku masz dostępną opcję dokument bazowy. Klikając przejdziesz do dokumentu WZ, a następnie do zlecenia. Na zleceniu ikonka jest wyszarzona, co oznacza, że nie było w tym przypadku odniesienia do oferty. Podobnie to działa w drugą stronę. Klikając dokument docelowy, przejdziesz ze zlecenia do WZ, a z WZ do faktury. W ten sposób możesz sprawdzać powiązania pomiędzy poszczególnymi dokumentami. Jeśli jednak chciałbyś zobaczyć wszystkie dokumenty w danym procesie, kliknij prawy przycisk myszy i wybierz opcję Mapa relacji. Otwiera to nowe i bardzo przydatne okno. Widzisz, jak zlecenie sprzedaży jest powiązane z kolejnymi dokumentami. Ten przykład jest dosyć prosty, ale pokażę inny, bardziej rozbudowany. Mapę relacji można powiększać i zmniejszać scrollem i przesuwać poszczególne elementy. Każdy z dokumentów możesz otworzyć podwójnym kliknięciem myszy. Jest to przykład, gdzie poza dokumentami sprzedaży pojawiają się również inne dokumenty z obszaru zakupu i produkcji. Od oferty przez zlecenie sprzedaży, zlecenie produkcyjne w trybie zaplanowane, ponieważ jedna z pozycji na zleceniu sprzedaży to wyrób gotowy oraz zamówienie do dostawców. Jedno z nich zostało już zrealizowane, przyjęte dokumentem PZ, do którego następnie dodana została faktura zakupu. Drugie z zamówień oczekuje na dostawę. Ponieważ zlecenie może być realizowane częściowo, część zamówionych towarów została już do klienta wysłana i zafakturowana i oczekuje na płatność. Dodatkowe informacje graficzne, jak na przykład kłódki, pokazują, czy dokument jest otwarty, czy zamknięty. Ikonka płatności mówiąca o tym, że jest już dokument zapłacony, czy też kolor informujący, czy dokument jest zapłacony, czy nie. Po lewej stronie widzimy partnerów handlowych, którzy biorą udział w tym procesie. Elementy bez strzałki są powiązane, ale nie są połączone bezpośrednio w przepływie transakcji. Kłódka informuje, czy dokument jest otwarty, czy zamknięty. Dwukrotne kliknięcie pogrupowanych dokumentów spowoduje ich rozgrupowanie. Można też zmienić typ mapy. Wyświetlam na przykład powiązane towary, żeby zobaczyć towary, które zamówił klient. Mapy relacji są sposobem na szybkie sprawdzenie, w jaki sposób dokumenty są ze sobą połączone oraz na szybkie, intuicyjne dotarcie do potrzebnych informacji.